Witam w świecie izotopii. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, bo opowiada o nietypowym dniu na relaks, reset energii i głowy. Taki dzień resetu czy restartu to ważny element mojego sposobu na minimalizm. Zapraszam do spędzenia tego dnia ze mną. Minimalizm to nie tylko odgracanie domu i szafy, ograniczenie kupowania. To również, a może przede wszystkim, życie bardziej świadome, bez autopilota. Raz na jakiś czas robię sobie taki dzień na reset i wyłączam autopilota. Śpię wtedy ile chcę, nie nastawiam budzika. Jeśli chodzi o sen, to chyba jedyny wyjątek, kiedy more is more, czyli im więcej, tym lepiej. Lubię też wypić w łóżku poranną kawę i poczytać trochę lub po prostu pomyśleć w ciszy. Cisza w dniu resetu jest najważniejsza. Spędzam ten dzień zupełnie sama. Nie włączam telewizji, radia, nie słucham muzyki i nie rozmawiam przez żadne komunikatory. To dzień ciszy i wsłuchania się w to, co ja mam sobie do powiedzenia. Nie korzystam z żadnych mediów społecznościowych ani internetu. Na ten jeden dzień wycofuję się do mojego świata. Staram się jednak stworzyć warunki, żeby ten czas jak najlepiej dla siebie wykorzystać. Poranny rytuał pielęgnacji ciała wykonuję z największą starannością i bez pośpiechu. Biorę długi prysznic, myję włosy, ale nie robię makijażu. To dzień, kiedy doceniam naturalne piękno mojego ciała i nic w sobie nie krytykuję. Jestem za to wdzięczna, za to, co mam. Kiedy Ty ostatni raz tak bezkrytycznie i z miłością na siebie patrzyłaś? Ubiera się wygodnie, ale nie byle jak. Jedwabna halka, lniana sukienka są jednocześnie luksusowe i komfortowe. Śniadanie jest proste. 2 łyżki płatków owsianych, trochę rodzynek, zalane ciepłym mlekiem roślinnym. Dla zdrowia dodaję trochę kurkumy, bo jest wspaniałym przeciwutleniaczem. Jem powoli, dokładnie żując każdy kęs. Później spacer, koniecznie tam, gdzie nie ma ludzi, ale jest przyroda. Pola flandryjskiej wsi nadają się do tego wspaniale. Dziś akurat nie ma słońca i trochę wieje, ale to w niczym nie przeszkadza. W drodze powrotnej mijam domy. Tak wygląda typowa zabudowa w Belgii. Dom z cegły, z ogródkiem. Tu akurat trochę dziwne miejsce na flagę Królestwa Belgii. Są też bardzo drogie i duże domy. Jako minimalistka nie uważam, abym była szczęśliwa, żyjąc czy posiadając taki dom. Lubię na nie patrzeć, ale myślę sobie, że utrzymanie takiego domu to wiele obowiązków i duże koszty. To akurat jest sprzeczne z filozofią minimalizmu. Po powrocie ze spaceru zasłużony odpoczynek z książką w ręku. To dzień resetu, więc trzymam się z dala od ekranów i dlatego czytam tradycyjną papierową książkę. Ta konkretna książka może zainteresować niejedną minimalistkę, chociaż wcale o minimalizmie nie opowiada. Opisuje ona ludzi o osobowości wysoce wrażliwej i myślę, że minimalizm jest intuicyjnym wyborem wielu takich osób, gdyż pozwala ograniczyć bodźce,
a to właśnie przeciążenie bodźcami jest największym problemem osób HSP. Link do książki znajdziesz w opisie pod filmem. Wreszcie pora na obiad. Jem wtedy, kiedy jestem głodna, a w dniu resetu unikam chleba, makaronów i ryżu. Nie jem też mięsa w tym dniu. To, co widać na talerzu, to wegetariańska wersja kotleta. Dressing do szpinaku i sałaty zrobiłam z octu jabłkowego, oliwy i syropu z brzozy. Proste jedzenie też jest częścią minimalizmu. Po obiedzie robię sobie drzemkę i nic nie planuję. Tego dnia miałam jednak sporo energii i postanowiłam zrobić porządki w ogrodzie. Akurat wyszło słońce. W Belgii z powodu bliskości Morza Północnego pogoda potrafi się zmienić kilka razy w ciągu dnia. W dniu resetu staram się spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz i robić czynności w kontakcie z naturą. Taki Reset Day jest dla mnie okazją do przemyślenia, co mi służy, a co chciałabym zmienić w swoim życiu. Dziś uświadomiłam sobie, że częściej powinnam spacerować. Najlepiej codziennie i to bez względu na pogodę. Tego brakuje mi w moim życiu. Każdemu polecam taki dzień resetu albo nawet cały weekend, zwłaszcza po zimie. Warunkiem sukcesu jest spędzenie go sam na sam ze sobą, więc jeśli mieszkasz z rodziną, to warto wyjechać gdzieś, ale niedaleko, żeby nie zmęczyć się podróżą. Na kolację zupa z buraka z mlekiem kokosowym. Prosty i smaczny przepis z kanału Agnieszki Mielczarek, Tuba Smaku. Link też zamieszczę w opisie pod filmem. To był wspaniały, regenerujący dzień, minimalistyczny w moim mniemaniu. Ciekawa jestem, czy ten sposób na relaks przypadł Ci do gustu i czy taki format odcinka Ci się spodobał. Napisz proszę w komentarzu. Jeśli tak, to poproszę też o lajki i subskrypcję mojego kanału. Dziękuję i do zobaczenia za 2 tygodnie.